Cześć, z tej strony Assassino. Kolejny rok życia CS-a dobiegł końca, a wraz z nim nadciągają podsumowania tego, co wydarzyło się w uciekającym roku w grze. Następuje próba odpowiedzenia na pytanie, czy droga, którą aktualnie zamierza gra, jest dla niej dobra, czy jest dobra dla graczy, czy ten rok różnił się podejściem twórców do gry od ich podejścia w roku ubiegłym. W tym celu przygotowałem dla Was opracowanie najważniejszych, moim zdaniem, wydarzeń w świecie Counter-Strike Global Offensive w 2019 roku. Zanim dotrzemy do tych największych wydarzeń, które w tym roku przypadły na drugą połowę, warto przyjrzeć się, jaki start w nowy rok zaliczyła gra od Valve. Pierwszą ze zmian było przejście na tryb free-to-play. Moment, zanim zlinczujecie mnie w komentarzach, że nastąpiło to przecież jeszcze w roku ubiegłym, to pozwólcie mi wyjaśnić dokładnie, o co mi chodzi. Oczywiście to prawda, że gra stała się darmowa w 2018 roku. Stało się to bowiem 6 grudnia 2018 roku. W tym punkcie chodzi mi jednak o to, iż efekt tej decyzji zarówno gra, jak i gracze najpełniej odczuli dopiero w miesiącu następnym, co zresztą zauważyło samo Valve w tym artykule, który widzicie na Waszych ekranach. Oczywiście, jak już przyzwyczaiło nas studio, efekt ten był w podobnym stopniu negatywny, co pozytywny. Więcej graczy zaczęło grać w CS-a, co pozwoliło graczom szybciej znajdować swoje mecze, grać zatem więcej i na wyższym poziomie. Po drugiej jednak stronie wagi stanął odwieczny problem, z którym borykają się gry multiplayer. Cheaterzy. Całe mnóstwo cheaterów, które dzięki temu uzyskali spore pole do popisu. Valve Anti-Cheat wciąż nie działa tak, jak oczekiwaliby tego gracze. Przemysł nielegalnych oprogramowań działa więc w najlepsze, wciąż wysyłając do boju coraz sprytniejsze sposoby na oszukiwanie w grach, takich jak właśnie Counter-Strike. Co prawda są pewne ograniczenia, udogodnienia dla zwykłych, chcących jedynie dobrze się bawić graczy, jak status Prime czy konieczność wbicia drugiego levelu dla nowych kont, by mierzyć się z innymi w meczach o rangi, jednak nie trudno odnieść wrażenie, że jest to niczym łyżka wody w morzu potrzeb. Kojarzycie Vertigo? Taka mapa, na której często łatwiej niż plantować bombę, by wygrać, było po prostu pozwolić przeciwnikom pobiegać po mapie, by sami pospadali z budynku. Oczywiście żartuję i mocno koloryzuję. Co jednak na pewno nie jest żartem, to fakt powrotu tej mapy w bieżącym roku w odnowionej wersji do świata Counter-Strike'a. Pierwszy etap tego powrotu nastąpił 24 stycznia, kiedy okrojona o jeden bombsite Vertigo została dodana do trybu skrzydłowy. Co ciekawe, początkowo gra w tym trybie toczyła się na bombsite B, do A nie było tam dostępu. Jeśli jednak dziś spróbowalibyście zagrać skrzydłowego na Vertigo, atakować lub bronić będziecie właśnie bombsite'u A. Obecny wygląd mapy możecie zobaczyć na materiale w tle. Kulminacja zwycięskiego powrotu kultowej mapy nastąpiła niecałe 2 miesiące później, dokładnie 19 marca 2019 roku, kiedy Vertigo została oficjalnie dodana w swojej pełnej wersji do meczów rankingowych. A co Wy sądzicie o tej zmianie? Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się metamorfoza, jakiej dostąpiła mapa. Poza nową wersją Vertigo dodano do trybów Deathmatch i uproszczony Abby oraz Zoo w tej samej aktualizacji. Jak wierzą niektórzy, świat zawsze dąży do balansu, tak było i w tym przypadku. Aby zrobić miejsce nowym mapom, konieczne było pożegnanie się z dwoma innymi. Sub-Zero oraz Austria wyleciały poza kanon meczów sieciowych. Zmieniła się także zasada co do statusu Prime dla nowych kont. Od styczniowej aktualizacji konto może uzyskać ten status poprzez wbicie 21 levelu. Początek roku to bardzo emocjonujący okres dla polskich fanów e-sportu. Każdy, kto miał choć szczątkowy kontakt z zagadnieniem e-sportu w Polsce, wie, co to AIM Katowice. Rok do roku do katowickiego spotka zjeżdżają się fani z niemal całego świata, by podziwiać zawodowców mierzących się na scenie. W 2019 roku AIM był jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ turniej w końcu odzyskał status CS-owego Majora, czyli został wsparty bezpośrednio przez samo Valve, co oczywiście odbiło się na nagrodach dla zwycięzców. Astralis za swoją wiktorię zgarnął aż $500 000. Wsparcie od Valve było widoczne nie tylko w nagrodach, ale również w samej grze. Dodano standardowe już naklejki z autografami graczy oraz coś zupełnie nowego. Przepustkę Visa AIM Katowice 2019, która poza licznymi bonusami dawała dostęp do wyzwania Pick and Challenge. Skrzynki i klucze to temat, który jest niejako tożsamy ze światem CS-a. Fani zawsze ekscytowali się na widok nowych skinów oraz nowych skrzynek, które te skiny zawierały. Pierwszą skrzynką, która zadebiutowała w 2019 roku, była skrzynka Prisma, a jej zawartość widzicie teraz na swoich ekranach. Valve, dodając do swojej gry tryb Battle Royale, poszło z duchem czasu i choć trochę za późno, spróbowało dać graczom alternatywę dla Fortnite'a,
który w tamtym czasie był absolutnie topowym tytułem oferującym taki tryb rozgrywki. Minęło jednak trochę czasu i gracze na forach typu Reddit zaczęli przebąkiwać o znudzeniu się tym trybem w CS-ie oraz o potrzebie odświeżenia go. Gracze doczekali się tej zmiany w ostatniej kwietniowej aktualizacji. Mapa Sirocco została dodana wraz z kilkoma nowymi broniami, takimi jak mina skokoła czy egzobuty, które pozwalają graczom szybko przemieszczać się po mapie i skakać na duże odległości. Kolejną zmianą, której doczekała się rozgrywka na mapach Blackside oraz Sirocco, było dodanie systemu rank do trybu. Jednakowoż nie wpłynie to na rozgrywkę, ponieważ gracze ze wszystkich rank mogą grać ze sobą w jednym meczu. Zapewne każdy z Was miał kiedyś sytuację w grze, że bardzo chciał zagrać, jednak znajomi nie dopisali i byli niedostępni lub po prostu ich nie macie, a nie chcecie grać solo, ryzykując spotkania z obcokrajowcami. W majowej aktualizacji deweloperzy pomyśleli i o właśnie takich osobach. Przycisk Chcę zagrać pojawił się w menu gry i umożliwia on Wam rozgłoszenie wśród pobliskich graczy, że jesteście dostępni do gry meczu turniejowego lub meczu w ramach trybu skrzydłowych. Jak wiecie, przez kilka ostatnich lat Valve systematycznie zmienia wygląd starych map. Los ten spotkał Dustal 2, Cobblestone'a czy właśnie Vertigo. W 2019 roku przyszła pora na Cache'a. Proces ten zaczął się wraz z marcową aktualizacją, kiedy to stara wersja Cache'a została przeniesiona do grupy map rezerwowych. Pustki oczywiście nie było, bo wskoczyć na jej miejsce była już gotowa Vertigo. Gracze obawiali się o to, jak będzie wyglądał cache po aktualizacji, jednak aby się o tym przekonać, musieli poczekać naprawdę sporo, bo aż do 29 września 2019 roku. Wtedy to podczas trwania ESL One New York odbył się showmatch na nowej wersji cache'a. Jednak pozostali gracze dostęp do mapy uzyskali 10 października 2019 roku, czyli prawie 7 miesięcy od momentu jej zniknięcia. Co zmieniło się na mapie? W zasadzie to poza całkiem nową szatą graficzną, za najbardziej diametralną zmianę uznać należy dodanie okienka na midzie, które ma pomóc antyterrorystom bronić tego odcinka mapy. Wiele innych elementów pozostało bez zmian lub zmieniły się nieznacznie. Nieco inny układ można zobaczyć na bombsite A, jednak tylko przy okazji odcinka od samochodu do shorta. Jak podoba Wam się nowy cache? Bardziej do Waszych gustów przemawia ta czy starsza wersja cache'a? Dajcie znać w komentarzach. Czerwiec stanął pod znakiem rozpoczęcia obchodów 20-lecia serii. Pierwszym elementem, który został dodany w celu upamiętnienia początku gry, była mapa Dust 2 w wersji retro, dostępna w trybie uproszczonym. Na kolejne elementy świętowania rocznicy przyszło graczom poczekać aż do października. Wtedy bowiem w grze zawitała skrzynia CS20 zawierająca Classic Knife, czyli kosę znaną z wersji 1.6, której cena niemal natychmiast powędrowała na wysoką półkę. Pozostałe skiny widzicie teraz na Waszych ekranach. Kolejnym majorem w 2019 roku był wrześniowy Star Ladder Major Berlin 2019. Ponownie w grze użyliśmy przepustkę dla widzów, kolejny raz do kupienia były naklejki z autografami naszych ulubionych graczy. No chyba, że czyimś ulubionym graczem jest ktoś z Virtus Pro, no to niestety sobie nie kupił ich autografów, bo oni wyjątkowo tym razem nie grali. Na pewno warto wspomnieć o zmianie, która choć dotyczyła tylko graczy z Francji, była w stanie pobudzić reakcję graczy z całego świata. Skaner skrzynek, który ujawnia przedmiot w skrzynce. Można go użyć, by sprawdzić, co znajduje się w środku skrzyni, jednak by móc użyć go ponownie, należy odebrać przedmiot, czyli kupić skrzynkę. Reakcje świata gry były mieszane. Jedni twierdzili, że to dobre rozwiązanie dla graczy, inni, że całkowicie zabija to przyjemność z otwierania skrzynek, która zawsze dotychczas związała się z adrenaliną, co będzie w środku. Co Wy sądzicie o tej zmianie? Sekcja komentarzy jest Wasza. 2019 rok był rokiem niezwykłym z powodu jeszcze jednego powrotu. Otóż po prawie 2 latach do CS-a powróciła kolejna operacja. Tym razem jest to operacja Shattered Web. Wraz z zakupem przepustki bojowej gracz otrzymuje dostęp do zdobywania gwiazd za wykonywane misje. Zbieranie gwiazd ma swój cel. Za ich określoną ilość otrzymuje się przedmioty, takie jak jedną z kolekcji naklejek, jeden z kolekcji skinów do broni oraz coś zupełnie nowego, a więc skórkę do postaci modelu antyterrorysty oraz terrorysty. Operacja aktualnie wciąż trwa i wciąż możliwy jest zakup przepustki bojowej. Aż chce się powiedzieć w końcu Valve, w końcu. Ubiegły rok był pełen ciekawych zmian i wydarzeń. Zmieniała się sama rozgrywka, jak i poszczególne elementy tej rozgrywki. Byliśmy świadkami 2 majorów, byliśmy świadkami powrotu operacji. Która z tych zmian jest według Was najlepsza, a która najgorsza? Napiszcie, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale już wkrótce. Cześć!